Cześć moi drodzy, z tej strony Madgod i witam Was w świecie Command Modern Operation. Gra, która wcześniej czy później musiała się pojawić na moim kanale, ponieważ jak dobrze wiecie, jestem wielkim fanem serii Harpoon 3, a ten najnowszy nabytek w mojej kolekcji jest, jakby nie patrzeć, w prostej linii spadkobiercą tej serii. Premiera Command miała miejsce w 2013 roku, jeszcze wtedy tytułowana jako Air Navy Operation. Jednak po gruntownej przebudowie silnika, wielu nowych dodatkach, poprawieniu wielu rzeczy, w 2019 roku pojawiła się druga wersja tego produktu, już pod znaną nam teraz obecnie nazwą Command Modern Operation. Za stworzenie gry odpowiedzialne jest studio Warframe Sims, natomiast wydawcą jest mi bardzo znany Matrix Games. Przy tworzeniu tej gry duży wkład miała tu społeczność serii Harpoon, której właśnie Sim Worms bardzo się słuchał i czerpał właśnie od tej społeczności informacje, co zamieścić, jak zbudować ten tytuł, aby naprawdę każdy grający był z niego zadowolony. Dlatego fani serii Harpoon, do której się cały czas odnoszę, na pewno odnajdą się tutaj bez większych problemów. Dla osób, które nie mają żadnego pojęcia, co to jest, powiem tylko pokrótce, że Command Modern Operation należy do grona bardzo skomplikowanych gier strategicznych, wręcz symulatorów pola walki, w którym możemy się wcielić w rolę dowódcy pojedynczej jednostki czy małej grupy bojowej, biorąc udział w małych misjach, małych scenariuszach, ale byłyby to scenariusze bardziej operacyjne, bardziej taktyczne, lub możemy się rzucić na głęboką wodę i zostać wręcz admirałami kontrolującymi i zarządzającymi całymi flotami państw w skali strategicznej już w tym przypadku na obszarze całego globu, bo w tym tytule mamy do dyspozycji naprawdę cały świat. Oczywiście jeżeli gramy w skali strategicznej, możemy sobie odpuścić mikrozarządzanie, tym wszystkim zajmuje się nasz komputer, nasze bardzo dobre tutaj w tej grze SI. Po takim małym wprowadzeniu powiem Wam, co znajdziemy w podstawowej wersji, bo Command Modern Operation również posiada bardzo dużą liczbę dodatków, które też są bardzo ciekawe. No na początku najważniejsza rzecz, samouczek, tutorial, który wprowadza nas do jakże trudnego świata Command Modern Operation, jest tutaj bardzo dobrze wykonany. Sam jestem na etapie właśnie przechodzenia przez ten samouczek. Moim zdaniem jest fenomenalnie zrobiony, jest trafnie zrobiony, widać, że wszystko tutaj jest przemyślane. Samouczek składa się z szeregu drobnych scenariuszy, które powoli wprowadzają nas w meandry gry i pokazują nam pewne mechaniki, które w tej grze występują. A wierzcie mi, tego jest naprawdę tutaj ogrom, ponieważ gra modeluje nam niemal wszystko, od pogody, po skomplikowane urządzenia elektroniczne, namierzania, po działanie sonarów. Wierzcie mi, że nawet jest tutaj brana pod uwagę taka wartość jak głośność sonaru pasywnego, jak głośność działania jakiegoś silnika. Każda jednostka ma jakiś tam poziom doświadczenia załogi, tak? Mamy od jakichś rekrutów po asów, którzy mają też wpływ na to, jak jednostka reaguje i jak jednostka działa. Naprawdę no jest tutaj tego sporo. Spokojnie na przejście samouczka można zarezerwować około 10 godzin. Może troszeczkę mniej, bo to niektórzy może bardziej wprawieni przeskoczą to znacznie szybciej. Command Modern Operation mamy do dyspozycji około 60
gotowych scenariuszy, w których pokazano wiele różnych bitw, wiele różnych starć na przestrzeni wielu okresów. Jeszcze o tym nie mówiłem, można właściwie rozegrać każdy konflikt, każdą bitwę, począwszy od 1946 roku, aż po dzisiejsze czasy, a nawet można troszeczkę wyprzedzać nasze obecne czasy i zagrać bitwę futurystyczną, tak? Dodam, że... A to może za moment. Wracając do scenariuszy, mamy tutaj ogrom 60 scenariuszy. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobra liczba. Mamy tutaj do dyspozycji naprawdę scenariusze bardzo proste, bardzo banalne, o bardzo małej trudności i skomplikowaniu, aż po naprawdę mega hardkorowe scenariusze, do których podejść jest bardzo ciężko i bardzo trudno, gdzie bardzo jest wysoki poziom wejścia do rozgrywki. Jeżeli by nam było tego mało, możemy przejść do Steam Workshopa, jeżeli posiadamy wersję Steamową, i tam możemy sobie zaciągać różne scenariusze społecznościowe. Wierzcie mi, społeczność związana z tym tytułem jest bardzo kreatywna i naprawdę tych tytułów mamy tam od zatrzęsienia. Jeżeli dysponujemy wersją nie Steamową, również na stronach internetowych, fanowskich forach znajdziemy masę scenariuszy. Jestem odważny powiedzieć, że nawet znalazłoby się około 600 scenariuszy. Tak więc w setkach mamy scenariuszy. Jeżeli chodzi o DLC, możemy sobie dokupić 5 DLC danych takich kampanii, które są konkretnie sfokusowane na jakieś wydarzenia historyczne, bądź na wydarzenia, które by mogły się wydarzyć, ale jest to jakiś taki komplet scenariuszy, które jakby ze sobą są powiązane. Do tego co jakiś czas wychodzą tak zwane live'y, czyli takie scenariusze życiowe, ja to tak nazywam. Jest tych scenariuszy też sporo. Te scenariusze, gotowe scenariusze live'y nie są za drogie, kosztują w granicach 7 do 12 zł, zależy jaką promocję trafimy. Są to bardzo mocno rozbudowane też scenariusze, którymi możemy się spokojnie zainteresować, ale to jest już jak najbardziej, są to scenariusze dla bardziej wprawionych graczy. Ok, do tego posiadamy opcję tworzenia tak zwanej Quick Battle, czyli szybkiej bitwy, gdzie wybieramy sobie po prostu tak na szybciocha miejsce, kto z kim, na przykład okręt podwodny przeciwko okrętowi podwodnemu, jednostki nawodne, walki powietrzne. Są to krótkie starcia, już bardzo sfokusowane na samą wymianę ognia. Te rozgrywki można rozegrać w bardzo krótkim czasie, do 30-40 minut i polecieć sobie dalej. Zobaczcie, jak przepięknie wygląda kula ziemska. Mankamentem troszeczkę zarzucanym tej grze jest to, że przy powiększaniu trzeba odczekać, aż warstwy się odpowiednio wgrają i doładują. Czy to przeszkadza? No niekoniecznie. Myślę, że zazwyczaj bitwy czy scenariusze są związane z jakimś teatrem działań, z jakimś obszarem działań i nie działamy w sensie stricte na całej kuli ziemskiej, przez co jak powiększymy sobie do Europy i ta Europa się już nam wgra, to bardzo przyjemnie już się później będzie grało. Jest ok. Do mapy mamy aż 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gdzieś około 10 warstw, które możemy sobie nakładać. Teraz na przykład wyłączę sobie tą warstwę i przejdę do warstwy, proszę bardzo, i w tej chwili mam taką warstwę znaną mi bardzo z Harpuna, czyli jest wszędzie ciemno, wtedy jest to warstwa bardzo czytelna, widzimy wszystkie jednostki w koło. Bardzo mi się ta warstwa podoba. Dla
Dla osób, które oczekują bardziej kolorowej rozgrywki, polecam na przykład widok satelitarny. Widok satelitarny, dlatego tutaj to wyłączę teraz. Widok satelitarny. Zobaczcie, że jeżeli powiększę ten widok odpowiednio przybliżę, jeżeli odpowiednio przybliżę ten widok, to zobaczcie, a chociażby tutaj powiększymy. Dajmy mu chwilę, niech sobie komputer przemyśli. I zobaczcie, właściwie możemy postawić sobie jednostkę lądową gdzieś prawie na swojej ulicy, prawda? A więc tu powiększenie i jakość tych zdjęć jest bardzo, bardzo ładna. A jeżeli nam to jeszcze bardzo przeszkadza, to możemy dorzucić swoją warstwę o bardzo wysokiej jakości, wkleić sobie w tą mapę i na przykładzie takiej mapy sobie rozgrywać rozgrywki. No więc mamy masę tutaj możliwości, masę. Mamy tu też znaną z Fleet Command warstwę Relief, czyli rzeźbienie terenu. Proszę bardzo, jak to fajnie wygląda. Nasze Tatry. No dobrze, przejdę. Wracając do tego, co gra posiada, to przede wszystkim posiada bardzo wielki, potężny edytor scenariuszy, w którym możemy edytować istniejące scenariusze, możemy tworzyć scenariusze, bitwy, kampanie od zera. W tym edytorze właściwie możemy zmienić praktycznie całą zawartość gry. Calutką, od jednostek. Możemy wprowadzać nowe jednostki, możemy wprowadzać nowe bronie, możemy nawet wprowadzać dźwięk do gry, możemy wprowadzać zdjęcia do gry, możemy edytować bazę danych istniejącą, możemy dodawać do tej bazy danych swoje wymyślone jednostki. Po prostu jedyne, co nas tu ogranicza w tym edytorze, to fantazja. Możemy nawet sobie tutaj zbudować futurystyczny pojedynek z świata Warhammera, gdzie statki warhammerowskie będą atakowały się nawzajem. Naprawdę, jest to faktycznie do stworzenia. Po prostu trzeba tylko czasu i dużo fantazji. Słuchajcie, na początek zaprezentuję Wam może jakąś jedną mapę, pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Może No Brexit załaduję. Jest to dosyć skomplikowana gra, nie będę tej gry rozgrywał. Po prostu chcę Wam pokazać, jak ta gra się prezentuje. Nie będę, jak już wspomniałem, rozgrywał tej rozgrywki. Chcę tylko opowiedzieć szybciutko o takich ciekawszych, fajniejszych rzeczach dotyczących Command Modern Operation. To jest akurat dosyć duży scenariusz, zawierający bardzo wiele zróżnicowanych jednostek. Przede wszystkim bardzo dobrym rozwiązaniem jest w końcu takie menu jednostki, menu status, tak zwany jednostki, tutaj się to nazywa, w którym właściwie mamy wszystkie informacje na temat zaznaczonej grupy bądź jednostki. Właściwie od ręki możemy tutaj zmieniać wydawać poszczególne rozkazy, bądź zmieniać ewentualnie jakieś doktryny, które akurat w danym momencie mamy ochotę zmienić. Dzięki temu nie musimy odpalać żadnych dodatkowych okien. To jest bardzo dobre. Mamy podstawowe informacje na temat paliwa, na temat prędkości, wysokości, szybki dostęp do informacji na temat broni, do temat czujników, do informacji
na temat magazynu. Jeżeli to są jakieś okręty, chwileczkę, czy tutaj wybiorę jakiś. O. W co jest uzbrojona jednostka, prawda? Ej, to właśnie jest magazyn. Bardzo ciekawą, bardzo fajną rzeczą jest to, że w końcu nie ma takiej pajęczyny na monitorze, jak to bywało w Harponie. Wszystkie czujniki jakby są, zasięgi, które się nakładają na siebie, są eliminowane, przez co tylko widzimy taki największy obszar, który jest objęty danym czujnikiem. To jest bardzo fajne. Zademonstruję Wam sytuację, gdyby tego nie było. Tutaj non-friendly wyłączę na razie. I to zobaczcie, co tutaj by było. To by była wielka pajęczyna, w której by ciężko było się odnaleźć. Bo naprawdę jest tak dużo tutaj jednostek. Dzięki właśnie tej funkcji mamy dość klarowną mapę i no nie gubimy się w tej pajęczynie zasięgów broni, czujników i tak dalej, i tak dalej. Kolejną fajną rzeczą są ikony. Ikony, tutaj mamy 3 rodzaje ikon. Moim zdaniem każde nadają się do... Ja bardzo lubię natowską stylizację, czyli taką klasyczną, wojskową. I ta stylizacja ikon jak najbardziej nadaje się do takich rozgrywek bardzo strategicznych, gdzie właśnie zarządzamy dużą ilością jednostek i w szybki sposób dzięki temu mogę rozeznać się, którą jednostką się zajmuję, tak? Stylizowane jednostki to są takie jednostki, jak też znamy z Harponów, takie znaczki okrętów, samolotów, czujników, radarów, takie bardziej ludzkie, że tak to określę. I mamy jeszcze taką trzecią tutaj opcję, stylizowane kierunkowo. Wyglądają w ten sposób. I bardzo dobrze się sprawdzają w rozgrywkach operacyjnych, ponieważ jeżeli teraz włączę czas, to zobaczcie, że one się zwracają w kierunku toru, który im wyznaczymy. Wiemy, w którym kierunku płynie. I to jest bardzo fajne rozwiązanie właśnie w jakichś mniejszych scenariuszach, gdzie dowodzimy mniejszą grupą jednostek, a bardziej nam zależy na takim działaniu operacyjnym, takim taktycznym. Okno informacji, może na chwilę go wypnę. Na chwilę wypnę to okno informacji. Okno informacji mamy w takim nowszym stylu, gdzie wszystkie informacje mamy podzielone na grupy typu wydarzenie, jakieś kontakty lądowe, nawodne i zmiana kontaktu, chociażby, ale pojawiają się jeszcze inne grupy. A możemy również przejść do takiego surowego tekstu, gdzie po kolei, jak za dawnych czasów, drukowane były po kolei wszystkie przychodzące do nas informacje. Fajną rzeczą jest również tak zwane baloniki. Bardzo mi się podoba. Po prostu klikam sobie na... to muszę przejść tutaj chyba na ten. Tak, klikam sobie i mi wyskakują takie baloniki, gdzie ta platforma została wykryta, tak? O, prawda? Pyk, mam informację, co się dzieje. Jak tylko wystarczy nawet najechać, o, proszę bardzo. Widzicie? W bardzo fajny sposób od razu wiemy, co się dzieje na polu bitwy.
Ja osobiście używam tego okienka na drugim monitorze, wtedy mi tutaj nie zasłania tego miejsca i bardzo dobrze mi się gra. Ops, coś przeskoczyłem. Jeszcze ciekawą rzeczą, no jest tego tutaj masę, moi drodzy, masa rzeczy. Bardzo ciekawą rzeczą jest narzędzie LOS, czyli narzędzie, które nam pokazuje faktyczny obszar widoku jednostki, to co faktycznie jednostka widzi. Często ten LOS dotyczy czujników pasywnych, chociażby na przykład, że widzicie, w tym miejscu gdzieś jest ucięty, nie widzi. Czujniki pasywne faktycznie nie widzą, czy jakiekolwiek inne czujniki, czy radary, czy coś, nie widzą idealnie, tak jak pokazują te pierścienie, a właśnie tutaj można się dokładnie dowiedzieć, jak ten czujnik funkcjonuje, prawda? Oczywiście tutaj sobie można zmieniać. Ja jeszcze tego wszystkiego, a tu mamy wizualne. Ja jeszcze tego wszystkiego, przyznam się szczerze, nie rozszyfrowałem, jeszcze dokładnie nie wiem, jak to działa i na jakiej zasadzie. Muszę przez wiele rzeczy doczytać. Bardzo dobrym narzędziem również jest, znacznie poprawionym, jest Order of Battle. Okienko wygląda w ten sposób i mam tutaj właściwie w szybki sposób możemy się znaleźć jakąś jednostkę, tak? I do niej przeskoczyć raz, dwa, pyk, tak? Pyk, 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 pyk. To jest bardzo przydatne. Mamy na przykład jednostki, które są na misji, mają jakieś zadania do wykonania. Proszę bardzo, tutaj gdzieś samoloty czekają w bazie. Tu mamy też kolejne samoloty czekające w bazie i centry, samoloty wczesnego ostrzegania. Również mamy kontakty posegregowane. Proszę bardzo. Jest wyszukiwarka, co jest przecudowne w tej grze. Mamy wyszukiwarkę, jeżeli chcemy konkretnie coś znaleźć, to wystarczy tutaj wpisać i to samo tyczy się bazy. O, baza. Mamy w końcu wyszukiwarkę. I nie musimy, wiecie, szukać tak. Po prostu wpisujemy sobie feed. A jeszcze kraj możemy sobie wpisać, tak. I ogranicza to nam wyszukiwanie. Możemy dosyć naprawdę szybko znaleźć interesujący nas samolot, statek, czy jakąkolwiek platformę. Bazy danych są kuźwa, no naprawdę bardzo, bardzo dokładne. Mamy nawet w przypadku, jest okręt podwodny, jest okręt podwodny. Mamy w przypadku na przykład okrętu podwodnego nawet takie informacje jak chwilkę, gdzie to mam? To jest to nie. Bateria, vent. O, jak głośność sonaru pasywnego na przykład, 90 dB z przodu. Zobaczcie, i to wszystko ma wpływ na to, czy okręt zostanie wykryty pierwszy, czy okręt wykryje pierwszy. Bo przyjmijmy, że przeciwnik ma okręt, którego sonar pasywny działa na przykład na 80 dB, albo przynajmniej poniżej 90 dB i tamten okręt wykryje nas znacznie szybciej, aniżeli my jego. Zobaczcie, tutaj są takie niuanse. Po prostu trzeba sporo rzeczy wiedzieć, żeby wiedzieć, jak grać. Naprawdę tutaj jest bardzo wysoki próg wejścia. No dobrze, nie będę Was zanudzał. Jeszcze bardzo dobrze jest tutaj
jeszcze jedną tutaj miałem bardzo. O, Range and Bearing Tools też jest tutaj bardzo fajny. Zaznaczamy, pokazuje nam się taka linijka i mamy informacje na temat ilości mil i kierunku, w którym się linijka obraca. Bardzo przydatne narzędzie w momencie ustalania kursu, na przykład na kontakt. Bardzo się to przydaje. No, chyba to jest najczęstsze narzędzie, jakie do tej pory używałem. Ustawianie punktów referencyjnych, przesuwanie punktów referencyjnych. Mamy pod prawym przyciskiem menu. Zobaczcie, wszystkie skróty klawiaturowe są od razu przypisane. Mamy, zobaczcie, ile opcji ataku jest. Jest ustawianie broni. No, przebrnąć przez to wszystko naprawdę wymaga troszeczkę czasu. Mam nadzieję, że uda mi się na tyle opanować ten program, tą grę, że na początku następnego roku już coś wstawię. No dobrze, teraz przejdę do innej rozgrywki, żeby Wam pokazać, jak wygląda teraz ta prezentacja 3D tej gry. Może tym razem wezmę szybką bitwę pomiędzy samolotami. Weźmy na przykład tutaj Fantomy i MiG-19. Może coś nowocześniejszego. O, F-16. A nie. To nie to. Engage. O, zróbmy z Hornetami. 89, 90. O, okej. Przeciwko Mirage. Dobra, to będzie dobre. Załadujmy. Mamy teraz już tutaj samolociki. Ja sobie tutaj tą poprawię to SZ, ok, wyrzuć na tą stronę. Jedynym minusem jest to, że nie mogę sobie ustawić okien tak jak chcę i za każdym razem, żeby się odpalało tak jak chcę. Dobra, mamy 6 samolotów. Hornetki. Ja jest troszeczkę porozsyłam w innym kierunku. Bardzo fajna rzecz, że jak mamy kilka nakładających się jednostek, to wyskakuje nam takie właśnie fajne menu i możemy sobie wybrać bez jakiegoś tam klikania i szukania ich. Do tego tutaj damy załączę radar i zobaczmy, co tam się wydarzy. I teraz właśnie chciałem Wam pokazać, to chciałem Wam pokazać właśnie ten 3D. Póki mam jeszcze darmowy. O. A samolociki się już rozleciały. Dużym problemem tej aplikacji, tej współpracy między TagView a Modern Operation jest to, że czasami brakuje synchronizacji i to sprawia, że znikają nam kontakty, nie pojawiają się rakiety, obraz 3D się często zacina, często wiesza. No nie jest to takie komfortowe i uważam, że przy takiej cenie zakupu TagView takie rzeczy nie powinny się tutaj pojawiać. Obraz 3D powinien być generowany płynnie, w czasie rzeczywistym, bez jakichkolwiek problemów wizualnych, bo po to kupujemy, aby właśnie cieszyć się tą wizualną stroną pola bitwy. Dobra, włączmy wszystkim czujniki. Jest. Ok.
O, mamy jakieś wykryte jednostki. Zaznaczę wszystkich i skieruję ich tutaj. Animacja jest fajna, ciekawa, nie powiem, że nie. Choć wydaje mi się, że w dużych scenariuszach raczej rzadko będzie czas na to, żeby podziwiać pole bitwy. Taka animacja na pewno jest dobra w małych scenariuszach jak tutaj. Wybierzemy teraz atak. No i dobra, wyszły właśnie tutaj rakiety. Tutaj jeszcze są zsynchronizowane te dwa programy. Ale już na przykład przy rakietach... Cóż tutaj mamy za rakiety? Sidewinder już nie będzie synchronizacji. Sidewindery już nie będą na animacji pokazywały. Więc ta współpraca ma wiele do życzenia i... Wyszły rakiety wroga. Może sobie wybierzmy jakiegoś Sidewindera. A, to jest Sparrow. Coś Miraże sobie kiepsko radzą. No uważam, że to 3D, tak jak już wcześniej wspominałem, no za droga zabawka na to, żeby sobie pozwolić to kupić. Gdyby to kosztowało, powiedzmy, nie wiem, 80 zł, to jeszcze bym się zdecydował, bym sobie to kupił i nie zważał na to, że no jest to troszeczkę niedopracowane, no ale już 250 zł to już jest znacząca suma i wydaje mi się, że dla samej wizualizacji pola walki, no to jest troszeczkę za dużo. Bo ogólnie sam TagView jak najbardziej jest dobrym programem, ponieważ jest to program bardziej przeznaczony dla symulatorów, gdzie można analizować swoje loty i tak dalej. Wersja Advanced ma po prostu tak zwane wirtualne pole walki, z którego właśnie korzysta Command Modern Operation. Nie jesteśmy tutaj w stanie ani nagrywać żadnej rozgrywki, co szkoda, bo fajnie by było sobie nagrać bitwę, sobie później troszeczkę obejrzeć i przeanalizować, co się działo, jak, dlaczego się działo i tak dalej. Tu nie możemy tego robić. Możemy tylko i wyłącznie sobie obserwować w czasie rzeczywistym. O, zobaczcie, właśnie nie ma tej rakiety. Nie ma tej rakiety. Ja teraz spauzuję. Spauzuję grę. Dobra, gra się zatrzymała. I zobaczcie, tu mam ten samolot, ale tej rakiety nie ma. Dopiero jak wyłączę i włączę obraz ponownie, to te rakiety się powinny pojawić. Widzicie, mamy Sparrow. Samolot, drugi. Troszeczkę zmienię. I już te Sparrow rakiety są. No, słabe to trochę. To powinno, no przy takiej cenie to powinno być znacznie bardziej dopracowane. I nie powinny się takie babole zdarzać, naprawdę. Tak więc pomimo tego, że byłem bardzo napalony na zakup TagView, ostatecznie zrezygnowałem z tej opcji. Cena do tego, co daje do rozgrywki, jest zbyt wysoka. Ale jeżeli ktoś ma taką ochotę, to
jak najbardziej polecam. Jeżeli ktoś ma jeszcze do tego symulatory, w których też może wykorzystać to oprogramowanie, to jak najbardziej opłaca się zakupić TagView. Ale dla samego chyba Modern Operation właściwie nie ma takiej potrzeby. Choć jest to bardzo sympatyczny, fajny dodatek do rozgrywki. Nie powiem, że nie. Tym bardziej jak jeszcze ktoś ma drugi monitor, tak jak ja, gdzie sobie to mogę wrzucić prawie na pół monitora i właściwie mogę obserwować całe pole bitwy. No dobrze, moi drodzy, to będzie na tyle. O tej grze, o tym programie można mówić i mówić. Jeszcze na koniec ciekawostkę, tylko powiem, że jest również Modern Operation w wersji profesjonalnej, na tyle rozbudowany, że właściwie z niego w tej chwili korzysta armia, wojsko, tak na marginesie. Lajkujcie, może zostawcie jakiś komentarz, co sądzicie o tej grze. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.